może wjechać. Ale nie było lekko. Jesteśmy po środku niczego. Zakopaliśmy się, no nie, na pustyni. Dobra, przyjechaliśmy spróbować katu. Patrzcie, tak wygląda cała wiązka. How much is for all this? Nigdy nie przypuszczałem, że będę w takim kraju siedział sobie z policjantem, który się mną blokuje i sobie zażywał lokalny Chłopak zainteresowany moimi tatuażami. O, pakieta mi pokazał. Ale spotkałem gościa. Ja pierwsze. Konflikt między Somalilandem a Somalią ma korzenie w dążeniu Somalilandu do niezależności. Po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1960 roku region ten dołączył do byłej włoskiej Somalii, tworząc Republikę Somalii. Jednak różnice kulturowe, polityczne i ekonomiczne szybko doprowadziły do napięć. Sytuacja eskalowała po upadku reżimu Siada Barre w 1991 roku, gdy Somaliland ogłosił niepodległość, dążąc do odseparowania się od chaosu panującego w Somalii. Mimo braku międzynarodowego uznania, Somaliland utrzymuje względną stabilność i samorządność, prowadząc własną politykę wewnętrzną i zewnętrzną. Konflikt z Somalią pozostaje jednak nierozwiązany, a kwestie granicznej suwerenności nadal są źródłem napięć. Powiem wam, że mamy ładną misję tutaj, żeby dojechać. Jedziemy już od, nie wiem, z 5-6 km taką polną drogą. Jak to mówił mój przewodnik wcześniej, taki rodzaj afrykańskiego masażu. Idziemy do Las Gale. Dokładnie, czyli to miejsce, gdzie odkryto starożytne malowidła, które są podobno z 3000 lat przed naszą erą. I tutaj odkryli dopiero w 2002 roku. Tutaj macie dokładnie pokazane, gdzie jesteśmy teraz. Tu widzicie, tutaj jest cały obszar tego Somalii. Tu jest sam Somaliland. Z Hargeisa wyjechaliśmy, jesteśmy w Las Gale, a później jedziemy do Berbery. I tutaj ten róg to jest dokładnie nazywany róg Afryki. Dobra, idę popatrzeć tam, jak to wygląda. Te malowidła, to są głównie malowidła jakichś krów po prostu. Najlepsze jest to, że tu mieszkali kiedyś ludzie, nomadzi w tych skałach. Po prostu nie zwracają na to większej uwagi. Dopiero jak tu jakaś ekipa z Francji przyjechała do Somalilandu odkrywać te tereny, to ktoś im wskazał właśnie to miejsce. I od tego momentu to jest teraz takie dziedzictwo narodowe Somalilandu. Ale pająki wielkie. Patrzcie to. Ale ogromne. No, a to było w 2003 roku, żebyście wiedzieli. Patrzcie, jak to wygląda. No to chyba mówiłem, szacuje się, że te malowidła są 3 lub 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Ciekawe bardzo. O, patrzcie, jaka ładna krowa. Szok. Dobra, bo wiele z was może się nie znać na takich malowidłach. Ja wam teraz powiem, jak to wygląda. Tutaj macie faceta, który siedzi na krowie. Tutaj jest, nie mówcie, że nie widzicie tego, też człowiek, a tu są psy. And this one? What's this? The cow.
Dykała, zobacz, nie? No. Okej. Tak, no i tutaj też macie krowę, na której ktoś siedzi, no i powiedzcie mi, że tego nie widzicie, no. O, tu jeszcze kolejna krowa. To jest sztuka. To jest niesamowite. Jak oni opowiadają, że tu psy, tu krowy, tu ten. Skąd oni mogą wiedzieć, co to było tak naprawdę? Śmieszne to jest takie dla mnie, ale z drugiej strony wiecie, no. Mają jakiś pomysł na to i to jest najważniejsze. Tylko sobie pomyślcie to. 3,5 tysiąca lat temu, przed naszą erą, czyli 5,5 ponad. To ludzie jeździli na krowach. No. Czemu mam im nie wierzyć? Nie mam jak tego udowodnić, że tak nie było. Wow, to wygląda fajnie. O, to są właśnie ziomki z mojego hotelu, którzy też właśnie nagrywają na YouTube. Chłopak ma ponad 1 000 000 subskrypcji. Z Kostaryki jest. Tutaj możecie zobaczyć. Dziwne te krowy, ale szczerze mówiąc, to musi być krowa. Patrzcie, ma wymiona. Trochę nie potrafi głowy namalować, no ale cóż, no i poniżej człowiek. Wiecie, co się śmiałem teraz? Tak sobie głośno myślę, że te obrazki przypominają, jak wasza dwuletnia córka albo syn namalują coś. Mniej więcej tak wygląda krowa, jak dziecko namaluje. Dobre. Ja serio czasem tak sobie wyobrażam, że potrzebowałbym w życiu trochę więcej powagi. Ale jak widzę takie rysunki, które mówią, że mają 5,5 tysiąca lat, że to jest sztuka jakaś. A ja sobie wyobrażam, moje dziecko jak maluje ładniej. No cóż, no trudno. Tak już mam. Ja w ogóle wiem, że teraz to źle zabrzmi, bo ala starałem się udowodnić wiek niektórych rzeczy, że można udowodnić, jak stare to wszystko jest. Ale jakoś ciężko sobie, nie mogę w to wierzyć jakoś. Ale cóż, nie każdy musi we wszystko wierzyć, co nie? Każdy wierzy w to, co mu się podoba. Tak, idę spacerek z karabinem po pustyni. Ale ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Niesamowity krajobraz. Bardzo się zastanawiam nad tym, czy to, co wczoraj słyszałem, to były strzały, ale to naprawdę tak było słychać, bo nagle tak przerwa, 2 sekundy i zaraz A dzisiaj mam ochronę, gdzie nie miałem mieć, bo w Somalilandzie nie trzeba mieć ochrony. Powiem wam, że no, łączy się to wszystko w całość. Lubię takie miejscówki bardzo. To jest taka fajna część Afryki. Z polem podróżowałem po Afryce. To właśnie dużo było takich fajnych miejsc. Jedno było takie wyjątkowe, gdzie były takie ogromne skały, gdzie spaliśmy właśnie w Namibii. W ogóle Namibia jest dla mnie top of the top. Jeden z najpiękniejszych krajów, jakie widziałem w ogóle na świecie. Także bardzo wam polecam, a jak ktoś z was jeszcze nie widział tej serii, to bardzo polecam sprawdzić ostatnią wyprawę do Afryki. Patrzcie teraz tam, muszę wam coś pokazać. Jakie tu są rysunki. Patrzcie, patrzcie. Tutaj krówka, a od tylca ją byczek. Że za to zaraz demonetyzacji nie dostał na odcinku, że pokazuje takie rzeczy. No i tu ostatnia miejscowa i spadamy dalej.
Teraz idziemy już na wybrzeże. Jedziemy do miejscowości Barbera, czy Barbera, jakoś tak. No i tam zostajemy na noc, ale tam będzie coś specjalnego. Bo powiedziałem chłopakom, że chcę spróbować tej lokalnej używki. W Somalii to widzisz, że to jest lokalny narkotyk, po prostu. Która się nazywa kat. Wczoraj mogliście to zobaczyć na odcinku. Pokazywałem, jak to wygląda. Ale dzisiaj chcę tego stestować. Chcę zobaczyć, jak to działa. Czy działa naprawdę tak, jak ma działać. Wiecie, jak jest. Ja tam lubię sobie potestować. W wielu krajach nowych rzeczy, których u nas nie ma, bo z katem nie spotkałem się wcześniej. Albo się spotkałem, a nawet nie wiem. Ale na pewno nie próbowałem. Jak byłem w Birmie, oni tam żuli... Jak to się nazywało? Patrzcie, wypadło mi teraz w głowę. Czyli a takiego orzecha. Mniejsza z tym. Też zawinięty w liść. I potem się taką czerwoną śliną przesuwały popsute zęby strasznie. I faceci, i kobiety. No, zęby mieli okropne po prostu. Dobra, przypomniałem sobie. Beton. Dokładnie tak. A tutaj mają kat. Oni też te liście żują. Potem są bardzo nieprzyjemne. Ale po przeżuciu, jak on się wchłonie, to nagle tak przydaje speeda. I tu też dużo, bardzo dużo osób, że ponad 90% osób, jak i młodych, młodzieży i tych starszych jest od tego uzależniona, że to podobno bardzo uzależnia. Że tutaj to przewożą całymi ciężarówkami po prostu, bo jest na to taki popyt. Także sobie spróbuję. Wiecie, ja tam się uzależnienia nie muszę bać. Ja w ogóle nigdy od niczego nie byłem uzależniony. Jedynie od podróży. Ale to jest najlepsze uzależnienie, jakie mam. No i spróbuję tego katu. Mam nadzieję, że później normalnie potem będę spał. Nie wiem, że tak 4-5 godzin to przeważnie, ale czy wiadomo, ja to tam spróbuję tylko, czy to działa, czy nie, żeby wam powiedzieć. Ale no, ja mówię, że normalnie jak się tak żyje codziennie, to można o którejś godziny, bo później jak za później się to żyje, to już później spać nie można. No ale normalne, wiecie, jak ktoś was speeduje, kawę wypijecie, też nie możecie spać. Ruszamy w dalszą podróż. Ale jest przypał. Ale trochę przejechaliśmy już. Złe miejsce, żeby się zakopać. Teraz wypchaliśmy go i ma tak łyse opony, że nie może wjechać. Ale nie było lekko. Oj, się narobiło. Jesteśmy po środku niczego. Po prostu na pustyni. Dobra, udało się wyjechać. Powiem wam, że źle to widziałem, naprawdę źle. Ale się udało. Nie, co byśmy zrobili, nas tu zakopało. Czy się zakopaliśmy, ale co byśmy zrobili, jakbyśmy nie wyjechali. On ma tak łyse opony, że po prostu jak na lodowisku się ślizgał. Mamy przerwę na obiad. Teraz mamy 2 godziny. Trzeba coś zjeść po drodze. Przyjechaliśmy zjeść. Pan mi kroi mięso. Wiem. Kozę. Kozie mięso tak wygląda. Nie wygląda zbyt apetycznie, ale nie ma wyjścia. No i jemy oczywiście rękami. Dobra, przyjechaliśmy spróbować katu. Patrzcie, tak wygląda cała wiązka. How much is for all this? $20. $20, okay. Yes. Będziemy brać to zaraz. Tutaj szykują dla nas porcje. Dla każdego po jednej reklamówce. Właśnie mówią chłopaki, że nie będę miał apetytu już później, że już nie zjem nic. Ciekawe jak to działa. To musi być mocno takie speedujące. Ciekawe. No trochę tego biorą. Dla każdego po jednej takiej małej tej ma być. No. Gotowe, zakupione. I zaraz będziemy szli. Chłopaki zagadali skąd jestem. No i wszystko gotowe.
Dawaj, ciekawe jak będzie. Ale te chłopy tam siedziały porobieni tym. Naprawdę jakby kraje za krają normalnie walili. To co wiecie, taki obłęd mieli w oczach. No ale to podobno tak jest, że ludzie się od tego strasznie uzależniają. No i tam ci wyglądali na takich. Dobra, przyjeżdżam do miejsca, które nazywa się Moscow Village, czyli wieś o nazwie Moskwa. To kiedyś sowieckie wojska wybudowały te bloki w 77, jak tutaj walczyły. Wybudowali też lotnisko, wybudowali port. Wiadomo, że to teraz już nikt nie mieszka z Rosjan, tylko po prostu zamieszkałe przez lokalnych ludzi. No ale tak mi chcieli właśnie to pokazać. Jest tu parę tych budynków, nie wiem, 10 może. No ale sami lokalnie żyją, no i właśnie rząd bierze od nich właśnie normalnie za wynajęcie tutaj tego pieniądza. No jak na jakimś biednym osiedlu polskim, albo nie tylko. Ale też są takie. Każdy blok taki sam. Dobra, przyjechaliśmy tutaj do Starego Miasta, tak wygląda. A jedziemy znaleźć jakichś lokalców i po prostu gdzieś tam z nimi sobie pożyjemy tej liści. Później pójdziemy jeszcze na plażę. Aha. Almost, you see? Almost, yeah? Yeah. Very, very old. Yeah. Stary meczet. Ale Mysiek. Nie, to nie Mysiek. Nie Mysiek, Toyota. Dobra, próbujemy. And just what, take See, like this. Okay. The small one, yeah? The small one is the best? The best, yeah. The big ones you don't eat. Ah, okay, only the like this, yeah? Small ones. Okay. And just chewing. Just two, yeah. And put on, okay. And the juice, you have to you have to drink the juice. Yeah. Okay. No, okay. No, dostałem herbatkę jeszcze. I zjada się tylko te małe listki, które tu są. I cały czas dojadam. Zrobi się taka kulka. How long? 4 to 6 hours? 4 to 6 hours. Ja 4 do 6 godzin muszę to tutaj trzymać. I podobno Let me 12, according to understand. ma to działać tak speedująco. Zobaczymy. Powiem wam tak, zaczyna trochę coś nam działać. Na takiej miejscówce jesteśmy. Tutaj wszyscy żują. Oglądamy sobie piłkę. Nigdy nie przypuszczałem, że będę w takim kraju siedział sobie z policjantem, który się mną wykuje i sobie zażywał lokalny drag. Czuję się jakbym, nie wiem, w takim Meksyku z policjantem, nie wiem, coś innego próbował. Ciekawe to jest. Coraz lepiej się potem rozmawia. Także coś tam działa. Jak widzę, jakie oni mają zęby po tym popsute straszne. Jak widziałem tych ludzi, co to sprzedają, takim obłędem w oczach trochę, pewnie biorą cały czas, chudzi tacy, oczy tak krwawione, no tak ciężkie to na pewno musi być mocno uzależniające. Patrzcie, jak wygląda toaleta. Patrzcie, tak to wygląda plac główny. Tutaj też sprzedają kat. Każdy sklepik ma swój numer, co sprzedają to. Fajny klimacik był, naprawdę fajny. Dużo poburzonych takich budynków już rozwalonych po prostu, bo tu jesteśmy w starym mieście. To ta część tego miasta jest najstarsza. Dlatego już dużo takich rozwalonych totalnie. Co do działania tego, co żyjemy, tego katu, no to powiem wam, że tak działa, nie działa. Można powiedzieć, że trochę działa. Teraz się wybieramy na przechadzkę po mieście. Chcę mi pokazać, zaraz na jakiś targ pójdziemy jeszcze zobaczyć. Później na plażę, bo tutaj już jesteśmy na samym wybrzeżu. Także spoko. Tutaj właśnie dużo budynków. Poniszczone jest, wiadomo, trochę po wojnie, która tutaj była. No a trochę po prostu ze starości.
że policjant w ogóle jest z nami i z nim żyjemy też. On się tak porobił tym. Na mnie to za bardzo tak nie działa, no ja nie wiem co to musiało być takie mocne, że na mnie to działało. Czuję tak delikatnie, że wiecie, jak po 2 kawach, no ale też jakoś bez przesady, no a tam niektórzy siedzieli tak dobrze porobieni tym. Naprawdę dużo rozwalonych budynków tu jest. Ale ciekawe to zobaczyć, naprawdę. Tutaj też w ogóle niektóre odnowione, a niektóre totalnie pozwalane. Pytałem się właśnie niektóre jak to wygląda. No wiadomo, muzułmański kraj też piją alkohol i to już spotkałem się nieraz. Hello, salam alaikum. To właśnie mówili, że jeśli by cię złapali, jak pijesz alkohol albo paliłeś trawę, to jest 5 lat więzienia tutaj. Wyobraźcie sobie, jak musi wyglądać tutaj więzienie. Nie wesoło na pewno. Chociaż, wyobraźcie, jestem z tym policjantem, że wymienił w kapowo. Jakby ze mną się napił. A i tak mówią w większości, wiadomo, są tacy, którzy na pewno nic nie robią. Ale już nieraz się spotykałem, że tam gdzie nie widać, to już jednak można było się napić. Szliśmy na targ rybny, ale no o tej godzinie to za bardzo pewnie nic nie będzie. Śmieszne jest, tak zapytałem się, czy jedziemy autem, tam gdzie mamy iść, a tam gdzie idziemy teraz. Nie, przejdziemy się. Szwędaczka się włączyła. Energii mają dużo, no to idziemy. Idzie ryby z rybkami. Chłopaki zainteresowane moimi tatuażami. O, pakieta mi pokazał. Pakieta mi pokazał do kamery normalnie. Nie ma to tamto. No. Dobre. Tutaj jest stary meczet właśnie, który właśnie jeszcze Turcy wybudowali z 1312 roku. Sorry, poprawa, to jest z 1319. Pomylił się chłopak. Chodzimy sobie po wiosce, porobieni katem. Idziemy zaraz na plażę jeszcze zobaczyć. Fajna przechadzka, fajna. Ludzie ciekawi bardzo moich tatuaży. Właśnie już przewodnik mówi, że to jest tak, że to pewnie dużo osób nawet nigdy na oczy nie widziało. Tylu tatuaży ktoś ma w ogóle. To jest śmiesznie. Bardzo zainteresowani są. No i doszliśmy do placu znowu z powrotem tego głównego. I nasza miejscówka. Kałasz leży w samochodzie, jakby nigdy nic. Przyjechaliśmy właśnie na plażę, na zachód słońca. Się pytam, dlaczego to jest znak, żeby nie pływać. Ja mówię, że to w Kidios, że normalnie można pływać. Pytali się, czy chcę sobie pływać, no ale oczywiście, że nie. Przed chwilą opowiadali mi niesamowitą historię, oczywiście bardzo smutną historię z tego miasta. Przechodziliśmy koło budynku, gdzie była jakaś piekarnia i piekarz kiedyś sprzedawał jednej pani chleb i się strasznie w niej zakochał. Widział ją tylko raz w życiu, ale to był taki strzał amora, że od razu się zakochał i podobno później z tęsknoty, że nie mógł jej odnaleźć i tak dalej, umarł. Opowiadał wszystkim tą historię, jak on nie jest zakochany w niej, ale nikt nie wiedział, co to za kobieta, nie odnalazł jej już nigdy. I z tęsknoty i wiecie, z jakichś nerwów coś takiego umarł i postawili mu tu pomnik normalnie na środku ronda. Mówią, że to jest romantyczna historia jak Romeo i Julia, która wydarzyła się tutaj właśnie, w Somalilandzie. Ciekawe to było, naprawdę ciekawe. No. Ale na plaży taki czarny piasek. Piasek wulkaniczny. No i przyjechałem już do hotelu. Naładowałem się, właśnie pan idzie pokazać mój pokój. Jestem przy samej plaży praktycznie, bo tutaj z tyłu już jest plaża. Ale akurat muszę wrócić, muszę troszkę popracować. A chłopaki jadą dalej do centrum tam sobie rzuć kata, a ja właśnie wolałem przestać, żeby normalnie spać. No i zresztą też działanie takie ma, jakie ma, bez szału.
Właśnie poszedłem sobie pukać buzię. Bo wiecie, miałem do tego napchane tyle, że szok. Jeden chłopak z obsługi zobaczył z recepcji. Mówi tak, żułeś? A ja mówię, no. I przychodzi już taki ucieszony, mówi, jak było? Ja mówię, no jak po 2 kawach. On mówi, no, a ile godzin? Ja mówię, 4. On mówi, to trochę mało. A ja mówię, no bo ale ja chcę iść spać za 2-3 godziny. On mówi, no to dobrze, dobry wybór. Bo tak to koło 2-3 godzin powinno się normalnie usnąć. Ale oni to inaczej jakoś odczuwają. Bo ja wcale tak mocno tego nie odczuwałem, albo może mi się wydaje, że nie odczuwam, może zasnąć bym nie mógł. Ale no, nie wiem, nie mam po tym jakiejś takiej petardy. Na pewno nie, no. Ale nie mówię, że nie, czułem. Czułem to, jak się żyło ten czas, te ślinianki się uwalniały ślinę, wchłaniało się tam wszystko, przełkało się tą ślinę. To było czuć. Fajnie, że to stosowałem. Wystarczy, resztę mojej paczki oddałem chłopakom, pojechali sobie do miasta. Niech sobie żyją. No. Po tym policjancie, co nam był, to widać, że on musi często to rzuć, bo ma tak zniszczone zęby już od tego. Naprawdę, no dużo osób tutaj niestety ma takie zniszczone zęby. I to widać. No i to właśnie przez to. Dobra, powiem szczerze, nie bardzo mam ochotę w ogóle na kolację po tym jakoś. A mówili mi, że nie będę miał apetytu. Ale w sumie idę spróbować coś zjeść. To tak dziwnie właśnie działa. Niby nie działa, a cały czas się czuję pobudzony. A już minęło... Czekajcie, ja się z nimi rozstałem 2 godziny temu. 2 godziny temu wyplułem to. A dalej jakoś to czuję. No teraz się to potwierdziło, że nie ma apetytu. Bo patrzę w to menu i po prostu ani trochę mi się jeść nie chce. A ostatni raz jadłem o 13:30, 7 godzin temu. No. Ale coś zjem na siłę, nawet jakąś kanapkę chociaż. Ale spotkałem gościa. Ja pierwsze. Normalnie jak mi opowiadał, to aż cały czas ciarki miałem. Szok. Gościu jest... Akurat nagrywałem się po polsku i on do mnie zagadał cześć. Mówię, kurde Polak, no nie do wiary. I okazał się, że jest Czechem, ale że dużo w Polsce też był i tak dalej, potrafi po polsku mówić. I właśnie mówi, że jest tutaj na takim kontrakcie, na służbach takich specjalnych, tutaj gdzieś tam ochraniają kogoś i tak dalej. Najemnikiem po prostu jest. Bo mi mówił, że był w Afganistanie 3 razy, że tu gdzieś służył, że w Kosowie był. Ale mi historię opowiadał. Jeju, jak takie ludzi fajnie posłuchać czasem. A tak naprawdę taki starszy, nie, mówił, że ma 55 lat, czy 54. Ale kurde, no, tak mówił do rzeczy. Jeju, totalnie. Naprawdę było fajnie tego posłuchać. O, od 3 lat tutaj jest, ochrania tutaj. Tak, tłumaczył mi, że ochraniają tutaj coś w somalijskiej armii, coś tam ochraniają, ale że on to zada prywatnie, że tu jest kontraktorem, najemnikiem oczywiście. No i wow, po prostu wow. Wiem, że trochę nie rozumiecie całkiem co mówię, bo ja czasem szybciej wyprzedzam myśli niż coś powiem, ale fajnie było z nim pogadać. Siemanko, śniadanie zjedzone, kawa wypita, idę się przejść jeszcze zobaczyć na plażę na chwilę. Tutaj mój hotel. O, dobrze jest zagrodzony. I oczywiście pięciu z karabinami na bramie. Na każdym wejściu przeszukują wszystkich dokładnie, do tego jeszcze wykrywacz metalu. Czy ktoś nie ma jakiegoś sprzętu przy sobie. Środki bezpieczeństwa. Przydałoby się powiedzieć o tym. Wczoraj przestałem, w końcu zacząłem nagrywać i tak dalej. No i powiem wam tak. Na pewno to działa. To jestem przekonany na 100%. Ponieważ przeważnie tutaj mam tak, że koło 9 już mi się spać zachciała, bo wstaję wcześniej rano po prostu i dlatego. A wczoraj 11 i dalej mi się spać nie chciało. A przestałem rzuć o 18:30.
Dopiero po 23, tak wiecie, mówię, dobra, nie, wyłączam laptopa, idę spać, no bo muszę iść spać, bo o 7 wstaję. No i usnąłem, no nie mówię, że nie, bo usnąłem normalnie, ale takie trochę połamane się obudziłem rano. Ale jak tak siedziałem i oglądałem na laptopie coś, wiecie, trochę YouTube'a sobie przeglądałem na telefonie, odpisywałem akurat na komentarze, bo wczoraj pierwszy odcinek z Somalii wjechał. No i miałem dużo energii, głowa trochę inaczej pracowała, tak szybciej, także no na pewno to działa, na pewno. Ale raz wystarczy, już więcej nie chcę. Muszę się zająć pożytecznymi rzeczami. O, jakie, patrzcie co mają zrobione. Tor przeszkód. Chłopak w piłę gra. Dobra, idę się już pakować, bo za 20 minut wyjeżdżam, ruszamy dalej. Dzisiaj mamy do kolejnej miejscowości dość daleką drogę, bo ogólnie przewodnik mówił, że jakby była dobra droga, to by się jechało godzinkę. Yo! All good? You good? No, ale wiecie, mili ludzie. Ale z racji tego, że jest bardzo zła droga, to będziemy jechać nawet około 3 godzin. To już sobie wyobrażam tą drogę. No, na koniec tego odcinka jeszcze oczywiście chciałbym podziękować partnerowi mojego kanału, czyli wieloletniemu partnerowi dokładnie, Odkryj Auto. Pamiętajcie, że jak szukacie samochodu jakiegoś do wynajęcia, Odkryj Auto ma najlepsze ceny, dobre samochody, także na pewno będziecie bardzo zadowoleni. Na hasło Wojownik 10 macie zniżkę 10%, Wojownik 10 albo Wojownik. Nie pamiętam, ale albo tak spróbujcie, albo tak. Macie zniżkę 10% na wynajęcie, także serdecznie polecam. Znajdziecie na wszystkich lotniskach w Polsce, a dodatkowo jeszcze w 6 lokalizacjach w Hiszpanii. O, co do Hiszpanii, to nie mogę się doczekać, jak tam pojadę w lato. Uwielbiam. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jak podoba Wam się to, co robię, podoba Wam się ta seria. Mam nadzieję, że będzie duży boom na kanale po tych odcinkach. Są naprawdę spoko. Pozdro.